Siema, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Tarłów. Pierwszym obiektem, który dzisiaj zwiedzimy, jest synagoga żydowska. Jej historia jest dość obszerna. Pierwsza synagoga stała w centrum Tarłowa, ale została pochłonięta przez pożar, który strawił też ponad 100 budynków. Widoczna za mną synagoga jest już kolejnym obiektem, który powstał w 1786 roku. Został potem zniszczony w okresie I wojny światowej. Były też plany jej odbudowy, przypadające na okres II wojny światowej, ale niestety jej wybuch zniszczył plany jej odbudowy i sam obiekt. Do dzisiaj, jak widzisz, zostało kilka ścian i w sumie tylko tyle z starej synagogi żydowskiej. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczysz, co w niej się znajduje. Właśnie wchodzimy z Kamilem do ruin. Zobaczysz, jak wyglądają w środku. Są bardzo zniszczone i bardzo zaniedbane. Dokładnie. Sam obiekt jest wybudowany z kamienia wapiennego. Jak możesz zobaczyć, no wygląda to strasznie. Jest bardzo dużo jakichś ubrań, kamieni, butelek, pozostałości. Tylko tyle. Jest mała. Bardzo mała. To, słuchajcie, jest dodane teraz, ta ścianka, z racji tego, że podtrzymuje całą konstrukcję zawalającej się już synagogi. Tu widzimy, że jeszcze jest belka drewniana w konstrukcji. No i nic poza tym. No obiekt, tak jak mówię, bardzo zaniedbany, a szkoda. Jeden z najstarszych w miejscowości. Teraz wjedziemy z Kamilem na drugi obiekt. Jest to Kirkut, czyli cmentarz żydowski. Jak widzisz, jest on osłonięty metalowym ogrodzeniem. Z racji tego, że ludność, która wyemigrowała do Ameryki Północnej, powróciła i odnowiła ten zachowany, zapomniany w sumie cmentarz. Tu mamy pomnik, który postawili ku pamięci. Przejdziemy dalej. Jak żeśmy czytali, sam cmentarz ma powierzchnię prawie 1 hektara. 3/4 hektara. Znajduje się tu dużo macew, czyli płyt nagrobnych. Które są porozwalane po całym obiekcie. Pokażemy teraz z Kamilem kilka. I mamy jeszcze mocowanie prawdopodobnie do krzyża. Tak, który pójdziemy i zobaczymy później. Tu jest kilka płyt. Jedna bardzo fajna. Z zachowanym lwem. Tak, bardzo ładnie go widać. Wszystko w języku hebrajskim. Druga płyta. Ogólnie tych płyt jest tak dużo, że nieraz można po nich chodzić. I nawet o tym nie wiemy. To niektóre są porośnięte mchem. Nawet pokażemy taką jedną płytę. Tu jeszcze coś jest. Może spróbujemy ją odkopać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już. Niestety nie widać już ani napisów, ani nic takiego. Ogólnie trzeba dodać, że cmentarz został zniszczony przez Niemców. Tak, powstał w XVI wieku, ale podczas II wojny światowej został zniszczony. Bardzo szkoda, bo miejsce musiało być klimatyczne, ale w porównaniu do cmentarza, który odwiedziliśmy w Chęcinach, to tutaj jest bardzo mało zachowanych nagrobków. To jest ta płyta, co Kamil mówiłeś. Porośnięta cała mchem, zakopana już w ziemi. Ogólnie teraz cmentarz ma drzewa, które mają po kilkadziesiąt lat. I ktoś tutaj o to dba, bo jakieś ślady są tutaj samochodów miejskich, które dbają o to. Jakaś ścieżka jest zrobiona z cmentarza gdzieś do końca, albo nawet dalej, nie wiadomo. Ale ogólnie cmentarz nadawałby się jeszcze do odnowienia. Sądzę, że tak, ale dużo z tych nagrobków już nie da się odnaleźć, bo to jest jednak spory obszar, tak?
Tak, ale nawet na samym początku zrobić kilka miejsc upamiętniających. Można. A tutaj mamy przed Państwem stojak prawdopodobnie na krzyż, który tutaj miał być. Taki filar betonowy, krzyż, ewentualnie pomnik, na pewno coś ku pamięci ludzi, ale no zostało tylko coś takiego. Właśnie dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wycieczki w Tarłowie. Jest to m.in. kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy z XVII wieku. Zaraz opowiemy Ci kilka ciekawych rzeczy o tej budowli. Teraz, jak widzisz, wejdziemy sobie na teren kościoła. Kościół został ufundowany przez starostę Zbigniewa Oleśnickiego. Co jest ważne, jest on wybudowany w XVII wieku. Ma przepiękną fasadę, którą, jak zaraz zobaczysz, zdobią dwie gigantyczne rzeźby świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Co ciekawe, kościół wewnątrz posiada ołtarze z XVIII wieku. Jest wzniesiony z cegły i kamienia, a pod spodem znajdują się krypty, w których złożone są trumny z ciałami założyciela miasta Andrzeja Tarło oraz fundatora kościoła i jednej poetki okolicznej, tak zwanej Anny Stanisławskiej. Jak widzisz, kościół wygląda obłędnie. Jego fasada jest naprawdę przepiękna. Niestety nie możemy wejść do środka, gdyż nie mamy odpowiednich uprawnień, ale możesz podziwiać tą piękną budowlę z zewnątrz. I tutaj kończy się kolejny odcinek Globetropera. Odwiedź naszą stronę na Facebooku Zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie. i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!